Cześć, zapraszam Was do Budapesztu. W Budapeszcie byłem wiele razy, ale dawno temu. Ostatni raz byłem tam 15 lat temu i wówczas Budapeszt wydał mi się dość nowoczesnym miastem. Przyzwoita sieć metra, termy, czysto na ulicach, to wszystko robiło wrażenie. Minęło 15 lat, wiem jak w międzyczasie zmieniła się Warszawa. Bardzo jestem ciekawy, jak obecnie wygląda Budapeszt. Zapraszam. Na początek przedstawię Wam moich gości. Teść Edek, Justynka, moja muza i teściowa Basia. Zaczynamy. Idziemy do bramki. Idziemy teraz do rękawa na kółkach. Proszę. Hop. Action card which you will find in the seat pocket in front of you. Szanowni Państwo, informujemy, że korzystanie z urządzeń elektronicznych dozwolone jest podczas całego lotu. Prosimy jednak o upewnienie się, że pozostają one w trybie samolotowym. Teraz będzie przejazd autobusem do centrum. Siądzie, bo ty jesteś starszy, jeśli jesteś siwy, tam jest miejsce. Dziękuję bardzo. Oficjalnie witam Was w Budapeszcie, stolicy węgierskiego seksu i biznesu. Wchodzimy na kwaterę.
Panie przodem oczywiście. To jest syfilistycznie, proszę pana. Czyli stylowa. Ładnie. Państwo emeryci zadowoleni? Się zobaczy. Myślę, że zobaczę, ale wygląda ładnie. To jest jakby luksusowo. Będziemy szukać dalej. Tu jest druga sypialnia. Tu jest łazienka, tak? Nie, to też jest źle. Kolejna sypialnia. Tu druga sypialnia i łazienka. Cześć. Mam pytanie. Jakie potrawy węgierskie możesz polecić poza gulaszem i zupą gulaszową? Oczywiście. Węgry mają wiele pysznych potraw do zaoferowania. Oprócz gulaszy i zupy gulaszowej możesz spróbować langosz. Smażony placek z ciasta drożdżowego, często podawany z czosnkiem, serem i śmietaną. 2. Pörkolt. Gulasz mięsny, podobny do gulaszu, ale zazwyczaj mniej pikantny i z większą ilością papryki. 3. Hortobagi kalaczynta. Naleśniki nadziewane mięsem, zapiekane z sosem pomidorowym. Jeśli będziesz miał jeszcze jakieś pytania, śmiało pytaj. Witam w Budapeszcie. Dziś zaczyna się pierwszy dzień zwiedzania. W planach synagoga, parlament, jakiś pyszny węgierski obiad, a później zobaczymy co dalej. Kawa, którą przygotowała Justynka wraz z teściową. O, proszę. Proszę powiedzieć, gdzie zostały nabyte te oto produkty? W sklepie koszarnym. Witam w synagodze w Budapeszcie. Węgry są obecnie jednym z najważniejszych europejskich partnerów Izraela. Bliskie relacje z Izraelem służą realizacji celów polityki zagranicznej oraz wewnętrznej Węgier, pomimo wcześniejszych napięć w kwestiach historycznych. Izrael ocenia państwa europejskie przez pryzmat ich podejścia do społeczności żydowskiej i problemu antysemityzmu. Orbán wprost mówił o przewinieniu państwa, które nie obroniło swoich obywateli, tym samym przemilczając aktywny udział węgierskich władz w deportacji ponad 440 000 węgierskich Żydów do obozów zagłady. Początkowo poprawa stosunków z Izraelem służyła Węgrom do celów wizerunkowych. Oskarżenia o antysemityzm stanowiły obciążenie polityczne pierwszej kadencji rządu Orbána z lat 1998-2002 i skutkowały m.in. interwencjami dyplomatycznymi USA. Po powrocie Fideszu do władzy w 2010 roku zacieśnianie relacji z Benjaminem Netanjahu miało więc stanowić argument przeciwko zarzutom o antysemityzm. Z czasem Izrael stał się dla Węgier atrakcyjnym partnerem w polityce zagranicznej, co uwidocznił kryzys migracyjny z 2015 roku. Podejście Izraela do masowej migracji z Afryki w latach 2006-2012 w postaci budowy muru na granicy z Egiptem, utrudniania legalizacji pobytu migrantów czy wręcz traktowania ich jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa było punktem odniesienia dla władz Węgier, które podjęły podobne radykalne działania w swoim kraju. Z perspektywy Izraela zacieśnianie współpracy z Węgrami służy lepszemu ułożeniu stosunków z Unią Europejską, głównie w postaci uzyskania wsparcia państw Unii Europejskiej dla Izraela w zakresie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Zakupy konwulsyjne to się nazywa? Kompulsyjne.
Konwulsyjny. Tutaj właśnie sprzedają słynne węgierskie owoce morza. Idziemy powoli w kierunku parlamentu. Budapeszt. Miasto powstałe z połączenia trzech mniejszych miast: Budy, Pesztu i Obudy. Buda i Obuda są po jednej stronie, Peszt po drugiej. Miasto położone na ponad 100 źródłach termicznych, na których są zbudowane termy, które będziemy później zwiedzać. Tu moja zmęczona grupa turystyczna. Bieda panie w tym Budapeszcie. Idziemy głównym deptakiem nad Dunajem, a tu nawet nie ma porządnego chodnika. Idzie się w jakimś piachu. Bardzo fajnie to musi być, jak popada deszcz. Także dziadostwo.
powoli zbliżamy się do parlamentu. To teraz może parę słów o języku węgierskim. Język węgierski nie jest spokrewniony ani z żadnym językiem słowiańskim, ani romańskim. Pochodzi z grupy języków ugrofińskich i nie jest podobny do żadnego innego języka. Podobno jest trudniejszy do nauczenia się niż język japoński i arabski. A z takich ciekawostek jest to język dosyć formalny, ponieważ Węgrzy zwracają się do siebie zaczynając od nazwiska, dopiero na drugim miejscu jest imię. A teraz wątek polski. Król Polski Władysław III z dynastii Jagiellonów jako Ulaszlo I w 1440 roku został koronowany na króla Węgier. Była to druga w historii polsko-węgierska unia personalna. Pierwsza miała miejsce za Ludwika Węgierskiego. Po śmierci króla węgierskiego Albrechta Habsburga część węgierskiej szlachty poparła Władysława jako kandydata na tron Węgier. Władysław III podjął decyzję o zorganizowaniu wyprawy krzyżowej przeciwko Turkom osmańskim, którzy zagrażali Węgrom i Bałkanom. W 1444 roku doszło do bitwy pod Warną, gdzie wojska chrześcijańskie starły się z armią sułtana Murada II. Bitwa zakończyła się klęską chrześcijan. Władysław III poległ. Od miejsca tragicznej bitwy otrzymał przydomek Warneńczyk. A dlaczego wam o tym mówię? Ponieważ herb Władysława III Warneńczyka możecie zobaczyć w sali Świętej Korony w parlamencie w Budapeszcie. Tak wygląda budapesztański parlament. Możecie sobie obejrzeć. W Budapeszcie ciągle jeżdżą stare tramwaje, możecie teraz zobaczyć. A teraz czas na kolejną ciekawostkę z Budapesztu. Otóż, nie wiem czy wiecie, ale Węgrzy mają jeden z najwyższych wskaźników samobójstw. Bardzo często popełniają samobójstwa, ale nie jest to u nich jakoś powszechnie krytykowane, jest to uznawane za tragiczną śmierć. Jest to taka forma historycznie u nich przyjęta takiej jak gdyby honorowej śmierci, więc nie jest to piętnowane przez społeczeństwo. Ale ciekawe. Teraz idziemy na Wyspę Małgorzaty. Miejsce, gdzie Węgrzy piknikują, gdzie są wspaniałe baseny, można popływać. Idziemy zobaczyć, pojeździć na rowerku. I to jest to miejsce, które pamiętam, że młodzież siedziała na kocykach. Zobaczymy, jak jest teraz.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Teraz następuje pewne podsumowanie wycieczki, gdyż grupa amerycka podlicza liczbę zrobionych kroków. Grupa amerycka, dziadu. 24 stopnie. Nie obrażaj nas, proszę. Powrót do przyszłości, czyli przejazd rowerkiem po wyspie Małgorzaty. A teraz paradoks kierowania. Kierowniczka trzyma prosto kierownicę, a szef kręci jak opętany i nic z tego nie wynika. Tak, to jest taki węgierski Central Park. Pędzimy jak wiatr, dzieci nas wyprzedzają. W starożytności i średniowieczu obecna wyspa Małgorzaty była zespołem kilku mniejszych wysp, m.in. Wyspy Królewskiej i Wyspy Zajęczej. Leżały one między ramionami Dunaju, który w tym miejscu tworzył rozlewiska i często zmieniał bieg. W drugiej połowie XIX wieku, aby zapobiegać powodziom i poprawić żeglugę, władze połączyły mniejsze wyspy, podniosły poziom gruntu o około 2,5 metra i uformowały jedną dużą wyspę o długości 2,5 km i szerokości do 500 metrów. Jej nazwa pochodzi od świętej Małgorzaty Węgierskiej, córki króla Beli IV. Została ona oddana do klasztoru na tej wyspie jako dziecko, jako wotum za uratowanie kraju przed Mongołami. Spędziła tam całe życie w klasztorze dominikanek, którego ruiny można do dziś oglądać na wyspie. Mamy już trochę pojeżdżone, teraz idziemy na obiad do knajpy, jakieś dobre węgierskie jedzenie. Teraz idziemy do knajpy poleconej nam przez zaprzyjaźnionego Węgra. Mam nadzieję, że będzie pyszne jedzonko. Pokażę Wam, jak to wygląda. Fish Alma soup and beef goulash. Thank you. Two beers, Yes, Mr. thank you. Wine. Also wine. No, wine for One more. Sure. Thank you.
to tak, tu mamy Fisherman Soup, a tutaj mamy Bean Soup. Fisherman porcja dziecięca. Tak jest. I wyjeżdża nasz węgierski gołąbek. A tu gulasz węgierski z fotografii. A tu jedzie węgierski gulasz. Teraz następuje próbna konsumpcja. Węgierski gołąbek okazał się bigosem, ale co? Jajecznicą z warzywami. Ale nie poddajemy się. Może jeszcze przesunę. Pojedli, popili, posłuchali muzyki. Thank you. Było to pewne zaskoczenie kulinarne, ale lokal był bardzo sympatyczny, dokładnie. Wygląda tak, jakby czas zatrzymał się w miejscu. Zresztą widzicie, wszystko pięknie wybetonowane, nie ma kostki Bauma. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No dobra, to krótkie podsumowanie dnia. Zaczęliśmy najpierw od zwiedzania synagogi. Synagoga całkiem, natomiast cena sufitowa 13 000 forintów to jest cena mocno zawyżona za zwiedzanie kościoła. Parlament polecam wcześniej kupić bilety, ponieważ z marszu w taki atrakcyjny weekend jak weekend majowy nie ma najmniejszych szans, żeby je kupić, więc trzeba je kupować z wyprzedzeniem w internecie. Później Wyspa Małgorzaty również super. Pojeździliśmy rowerkami i później spacer do polecanej knajpy, która sama knajpa i klimat był świetny, natomiast nie polosowaliśmy z potrawami. Wydawało nam się, że co innego zamawiamy, dostaliśmy coś innego, ale generalnie było przyjemnie, także mogę zarekomendować. Teraz wszyscy są zmęczeni, zrobiliśmy dzisiaj 13 km. No i chcemy sobie już teraz pochillować, zrelaksować się, żeby mieć siłę i energię na jutrzejszy dzień. Także do następnego odcinka.